Dzisiaj wylądowaliśmy w Billund, stolicy klocków Lego. Zabukowaliśmy się w takiej wioseczce należącej do Lalandii. Mamy takie domki w typie skandynawskim. Jest ich tutaj dość sporo, ale miejscówka bardzo przyjemna. Jeszcze czekamy tylko i wyłącznie na polepszenie pogody, bo jak na razie mamy trochę szaro, buro i ponuro. Ale mamy fajnie domek położony, bo mamy bardzo blisko przystanek do takiej kolejeczki, która zawiezie nas, no można powiedzieć, do centrum, bo w centrum znajduje się w zasadzie Lalandia, znajduje się Legoland. Na dzisiaj mamy zaplanowane zwiedzanie Legolandu. Bilety kupiliśmy przez internet z wyprzedzeniem. No, koszt biletów taki jak na stronie Legolandu, czyli 379 koron duńskich od osoby, bilet całodzienny. Tam będziemy zwiedzać, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać, a nasza wioseczka wygląda właśnie tak. Mamy rozkład jazdy kolejeczki, jak widać. W ciągu dnia, nie? No, Pierwsza, nie, dwie są. dwie są. Od 9:30 i co pół godziny śmiga. No a później mamy dwie przerwy, zgadza się. Do Legolandu mamy w zasadzie jakieś 1,5 kilosa, więc całkiem niedaleko. Idziemy, nie będziemy czekać na kolejkę. Wczoraj już przebyliśmy ten odcinek, więc szybko, sprawnie poszło. A po drodze tu mają jeszcze dzieciaki właśnie taki odcinek, gdzie mogą sobie poskakać, połazić. Jest git. I w sumie przejście na nogach to był całkiem niezły pomysł. Szybko, sprawnie, dość blisko i dotarliśmy pod budynek Lalandii, ale tutaj przyjdziemy jutro na cały praktycznie dzień. Teraz idziemy jeszcze dalej do Legolandu, czyli w zasadzie w lewo. Dotarliśmy do wejścia głównego do Legolandu. Wszystko startuje od godziny 10, więc jeszcze chwilę nam zostało, ale jak na złość pogoda no nie daje za wygraną i pada deszcz, no ale to nic, jakoś damy radę. No, za mną znajdują się kasy biletowe. Bilet w kasie kosztuje 20 koron więcej niż bilet online. No my kupiliśmy wcześniej przez neta, 20 koron przeoszczędzone. Dużo, niedużo, ale jak na większą liczbę osób to na pewno. Wszystko jeszcze pozamykane. Czekamy. No i na wejściu pogoda nam się poprawiła. Wszyscy ruszyli. O, pierwsze co ruszyliśmy kolejeczką, żeby obejrzeć dookoła Miniland. Jest pełna, ale spokojnie dało się wejść. Myślę, że dlatego, że przyszliśmy wcześniej rano. Także zaraz ruszamy, bo dopełniamy się. O. O, z tej części jest hotel Legoland. Ci, którzy bukują miejscówkę w hotelu, mają wstęp oczywiście wliczony. Natomiast my wybraliśmy opcję taką, żeby spędzić dzień drugi cały w aquaparku, żeby było troszeczkę więcej rozrywki.
Kolejeczka zaliczona. Całkiem przyjemnie i fajnie. Teraz lecimy na łódeczki. Przepłyniemy przez drugą część. Tutaj kolejka jest troszeczkę dłuższa, ale mam nadzieję, że będzie warto poczekać. Kolejka wygląda mniej więcej tak. Czas płynięcia dookoła 5 minut. No i udało się dostać na łódkę. Płyniemy. Na początku mamy takie szyny, które rozpędzają całość, żeby wprawić tę machinę w ruch, a dalej już jesteśmy niesieni prądem. Tylko troszeczkę trzeba sterować. No i z tej perspektywy będziemy oglądać atrakcję. Powiem Wam, że generalnie wygląda to naprawdę fajnie. Te wszystkie budowle wykonane z klocków. Mimo iż jest to najstarszy Legoland, nie wiem jak długo stoją te budowle tutaj. Są troszeczkę nadszarpnięte zębem czasu, widać, że są przybrudzone, no ale kurczę, tutaj pada. Tutaj jednak cały czas warunki atmosferyczne działają na to wszystko. To i tak trzeba przyznać, że całość utrzymana jest nieźle. Dla dzieciaków na pewno dodatkową fajną atrakcją jest to, że przelatują nad parkiem samoloty. Więc mogą sobie spokojnie podziwiać naprawdę z niezłej odległości. Także kolejeczka tutaj zaliczona łódeczką i śmigamy dalej. Zrobiło się coraz więcej ludzi, więc pewnie czas oczekiwania w kolejkach będzie nieco dłuższy. Ale to nic. Mamy cały dzień, więc damy radę. Wbijamy do domu strachu. Dom strachu wcale nie był taki straszny. Ale można było pogotować oczy. Także, o i samolocik właśnie poleciał, więc słychać bardziej jego niż mnie. Ahoj! I teraz byliśmy na piracką łajbę i płyniemy. Będziemy strzelać, będą wybuchać bomby. Mam nadzieję, że będzie spoko. Dobra, tutaj trzeba troszeczkę uważać, bo jak wsiądziecie na łajbę, to możecie być cali mokrzy
Bo jak wy strzelacie do tych na zewnątrz, to oni strzelają do ciebie. A wiecie, niektórzy celują i po prostu nie zwracają uwagi na to, co robią. Więc ubierzcie się tak, żebyście mogli być mokrzy. Generalnie te wszystkie atrakcje z wodą całkiem fajne, tylko że nie w taką pogodę, jaką mamy dzisiaj. No i chyba też trzeba mieć na uwadze, że warto wziąć ze sobą jakieś ściuszki na przebranie, bo naprawdę może być jazda. O, roller coaster zaliczony. Na pewno jedna z fajniejszych przyjemności. Trzeba zaliczyć. Takich praktycznych informacji, obiadek tutaj w knajpce w Legolandzie, hamburger z frytami i z napojem, to jest 99 koron, a dla dzieci kids menu 79 koron. Porcja duża. No to wylądowaliśmy w pirackiej karuzeli. Ja się tego
Tutaj normalnie, spokojnie możemy kręcić, filmować i jedziemy. Ahoj! Ahoj! Teraz wchodzimy na teren Lego Ninjago. Jedna fajna rzecz jeszcze, na którą warto tu zwrócić uwagę, że jak zmienia się temat, czyli na przykład, nie wiem, jest miasteczko westernowe, tak jak tutaj jest miasteczko Ninjago, zmienia się też klimat muzyczny. To wszystko tworzy taką fajną, całościową oprawę i generalnie zachęca do chodzenia. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, przynajmniej jeżeli chodzicie z dziećmi, zwróciliśmy na to uwagę wszyscy, jest mega dużo toalet, więc zawsze, jeżeli macie potrzebę, z każdej strony spokojnie możecie z tego skorzystać. Także to jest mega, jeżeli chodzi o dzieciaki. Teraz wchodzimy w klimat Ninjago i stajemy się ninja. O, a tu mamy taką kolejeczkę, która jedzie w górze i można podziwiać całe miasteczko. Jesteśmy w tej najstarszej części Legolandu, w której znajdują się budynki, miasteczka,
czyli nie ta cała otoczka takiego parku rozrywki, tylko to, co zostało wybudowane wiele lat temu i przez te kolejne lata rozbudowywane. W tej części znajdziemy miasteczka, wody, mosty, jest lotnisko, są też budynki, na przykład wieża Eiffla i to taka jest moim zdaniem kwintesencja Legolandu. Owszem, park rozrywki jak najbardziej super, szczególnie dla dzieciaków, żeby im się nie nudziło, natomiast myślę, że tutaj ta część to jest taka, w której możemy zobaczyć, jak to wszystko się tak naprawdę zaczęło. No i nadszedł ten moment, w którym wracamy. Cały dzień w Legolandzie dobiegł końca. Czy było warto? No, wydaje mi się, że tak. Skoro dzieciaki zadowolone, atrakcje zaliczone. Pogoda tylko na początku troszeczkę nie dopisała, ale generalnie spoko. Pamiętajcie natomiast, że ceny w środku trzeba uwzględnić, że są dużo wyższe niż u nas w Polsce. Ale myślę, że jak spokojnie 1-2 dni, to są to kwoty do przeżycia. Wszystko jest fajnie zorganizowane, bardzo przyjemnie, duży porządek, duża kultura pracy, duża kultura wypoczynku. Także miejsce na weekend na pewno polecam. Zdecydowanie.